Witam Was serdecznie, kochani. Jak zwykle Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia, kanał poświęcony szeroko pojętej profilaktyce zdrowotnej, e, wiedzy z całego świata, jaka tylko może być, która jest w naszym zasięgu oczywiście. Nie jestem cudotwórcą, nikt z nas nie jest cudotwórcą i człowiekiem wiedzącym wszystko o wszystkim, o wszystkich i tak dalej, i tak dalej. Tym niemniej oczywiście zrozumiałe, że staram się tutaj dostarczać pewne ciekawe jakieś informacje dotyczące profilaktyki zdrowotnej, w ogóle zdrowia, stylu życia i tak dalej. Wiecie doskonale o tym, że tu są i pola magnetyczne omawiane, te destrukcyjne, te terapeutyczne, i woda, właściwości wody, i bo powinniśmy pić bardzo dużo wody, i sprawy związane z psychiką, z naszym umysłem, dlatego że nie jesteśmy tylko ciałem. Akurat wczoraj uczestniczyłem też w takim webinarze prowadzonym przez panią Dorotę Gudaniec, przesympatyczną istotę, nazywaną matką polskich konopi. Myślę, że niedługo zrobimy jakieś wywiady w ogóle z Dorotką, przyjaźnimy się, bo to jest naprawdę fantastyczny człowiek, fantastyczna kobieta, która też nie z jednego pieca chleb jadła i może bardzo dużo powiedzieć na temat zdrowia. Tym bardziej, że przeszła też przez tak zwane życiowe, powiedzmy, piekiełko, ale wtedy, jeżeli człowiek nie załamie się, to odzyskuje siły, nabiera mocy i po prostu dużo wie wówczas i może się tymi swoimi doświadczeniami dzielić z innymi. I wówczas Dorota powiedziała właśnie, pani Gudaniec, że akurat dla mnie to nie było żadne odkrycie, ale to robiła w sposób naprawdę kapitalny. Po prostu powiedziała, że przecież zadała po pierwsze pytanie. Kto z Was ma ciało, albo kto z Was uważa, że jest ciałem? No, ogromna większość ludzi, którzy uczestniczyli w webinarze, napisało na czacie, że ja mam ciało. Tylko kilka osób napisało, że jestem ciałem. No więc ona dała taki przykład, to znaczy, że jeżeli na przykład stracisz część palca, to dotyczyło tych, którzy są ciałem. Jeżeli stracisz część palca, kawałek nogi i tak dalej, to ciebie ubyło, jest ciebie mniej. Słuchajcie, a więc mówiąc już o tym, oczywiście dyskusja taka quasi jakby filozoficzna, ale bardzo mądra, o tym, kim my jesteśmy generalnie, a więc jesteśmy istotą cielesną, biologiczną, ale też umysłową, ale też duchową, a więc jest tak zwana triada Maxwella, body, mind and soul, czyli ciało, rozum, umysł i dusza, duch po prostu, triada Maxwella. Z tego się składamy, ale jedno od drugiego nie można po prostu odłączyć, dlatego że żyjemy na mateczce Ziemi, zmaterializowani. To są nasze skafanderki, tak jak moja, jedna koszulka, druga koszula, to jest mój kosmiczny, tu na Ziemi mój skafanderek, który mogę zmieniać, kiedy chcę. Wsiadam do swojej maszyny, mogę tę maszynę, ten samochód sprzedać, kupić nowy i tak dalej, a więc to jest mój pojazd na Ziemi. Natomiast takim kosmicznym skafanderkiem, kosmicznym pojazdem dla nas są nasze ciała. A więc pytanie, czy jesteście ciałem, czy też posiadacie ciało? I w związku z tym oczywiście dyskusja, o co należy dbać. Czy tylko o ciało, czy też o ducha, o stan umysłu i tak dalej. Triada Maxwellowska, jeszcze raz powtarzam, tu się kłania, ale jeżeli dbamy o ciało, świetnie się czujemy, cieleśnie, biologicznie, to też to przecież wpływa na nasz umysł, na naszego ducha i tak dalej. Z drugiej strony, jeżeli potrafimy sobie radzić ze stresami na zasadzie, nieważne co przeżywasz, ważne jak to przeżywasz, nawet największe jakieś tragedie, które nas w życiu spotykają, możemy zracjonalizować, ubrać w inny rodzaj myślenia, pojmowania i jest wówczas łatwiej. Bo jeżeli będziemy trwać ciągle na przykład w żałobie, w potwornym stresie, to jak to będzie oddziaływać na nasze ciało? A więc tak zwana somatyzacja stanów
emocjonalnych, gdzie stany emocjonalne wpływają na nasze po prostu, na funkcjonowanie naszego ciała. A więc szeroko pojęte problemy związane ze zdrowiem, kochani, oczywiście. I dzisiaj temat szczególny, bo okazuje się, też tak prawdę mówiąc, do niedawna nie miałem o tym zielonego pojęcia. Niedawno odkryłem zupełnie nową rzeczywistość pewną. Otóż jaką rzeczywistość? Bo że istnieje tak zwana medycyna gender, albo inaczej gender medycyna, mam na myśli to, że to jest medycyna płci. Okazuje się, ze zdumieniem tak prawdę mówiąc odkryłem pewne materiały. Dzisiaj zademonstruję jeden z tych materiałów, że medycyna jest bardzo męska i w związku z tym nawet leczenie przebiega w sposób męski, nie kobiecy. I w związku z tym kobiety, pacjentki, kobiety, które mają różnego rodzaju niedomagania zdrowotne, cierpią i tak dalej, stają się pacjentkami lekarzy, są leczone po męsku, zaraz wyjaśnimy o co chodzi, a nie powiedzmy całościowo, czyli te procedury, te wszystkie różne uwarunkowania nie dotyczą, znaczy są bardzo specyficzne, o tak to nazwijmy. Kochani, zaraz przejdę do tematu, coś wam pokażę. Myślę, że ciekawego i bulwersującego, co oznacza, że ciągle żyjemy w świecie nieuprawnień, nazwę to tak, nieuprawnień, że jedni są lepsi, drudzy są gorsi, że mamy ciągle paradygmaty, jakieś schematy myślowe, jakieś procedury, jakieś inne historie i tak dalej, i tak dalej. Pora nareszcie z tym skończyć. I teraz znowu taka dygresja do dygresji. To jest znowu ciężki temat, taki bulwersujący, troszeczkę wkurzający. Lekko może być ktoś, kto ogląda, może być też zestresowany. Jak to może być i tak dalej. Ja tu wywlekam ciągle jakieś trudne tematy, ale kochani, oczywiście, jeżeli jest miecz, to musi być i tarcza, zasłona. Jest cios, jest po prostu obrona, sprawa załatwiona przez kopnięcie na przykład w głowę, trzeba wiedzieć jak. Naszą bronią jest świadomość, samoświadomość. Jeżeli już wiemy, że tak jest, jak jest, to możemy z tym nie tyle walczyć, ile to zmieniać. Bo walka bardzo często, słuchajcie, nie ma sensu. Rzecz polega na tym, żeby być na tyle świadomym, żeby już nie walczyć, tylko mieć tego typu energię w sobie, że przykładowo nawet na ulicy potencjalny napastnik nawet nie pomyśli, żeby nas po prostu ruszyć. Oczywiście jest to pewna metafora, a więc chodzi o to, żeby zmieniać swoją świadomość pod każdym względem medycznym, prozdrowotnym, znaczy się edukacyjnym, prawnym i wszelkim innym. Dobrze, dość tego wstępu, kochani, udostępniam już ekran. I teraz mam dla was tutaj specyficzny tekst. Tysiące błędnie diagnozowanych kobiet. Luka w systemie kosztuje ich zdrowie. Dziwne, prawda? Dobrze, we współczesnej medycynie coraz częściej mówi się o tak zwanej gender health gap, zjawisku systemowych nierówności w opiece zdrowotnej wynikających z różnic płciowych. Kobiety częściej niż mężczyźni doświadczają błędnych diagnoz, mają dłuższą drogę do uzyskania właściwego rozpoznania i leczenia, a ich objawy, zwłaszcza te niezwiązane bezpośrednio, a zwłaszcza, przepraszam, zwłaszcza te niezwiązane bezpośrednio z chorobami układu rozrodczego, bywają bagatelizowane lub traktowane jako psychosomatyczne. A, bo to jest taka pani uroda już jest. A, bo pewnie takie geny, pewnie mama, siostra i tak dalej, i tak dalej. A, bo to wiadomo, że kobieta ma swoje humory. Wiadomo, że to menopauza, więc hormony szaleją, więc kobiecie odbija i tak dalej, i tak dalej. Bzdura nad bzdurami. To nie tylko problem społeczny, ale realne zagrożenie dla zdrowia milionów pacjentek na całym świecie. Kobiety są ofiarami zjawiska gender health gap, systemowych nierówności w opiece zdrowotnej związanych z płcią. Błędnie diagnozowane nierzadko latami nie otrzymują właściwego leczenia.
Brak narzędzi diagnostycznych uwzględniających specyfikę kobiecego zdrowia prowadzi do ryzyka błędnych diagnoz i frustracji pacjentek. Finally stworzyło analizę dobrostanu intymnego, narzędzie edukacyjne wspierające kobiety i naukę oparte na rekomendacjach diagnostycznych. Poznaj swój indeks zdrowia, odpowiedz na te pytania i tak dalej. I teraz popatrzcie, wystarczy spojrzeć na dane. Kobiety z chorobami serca często są diagnozowane później niż mężczyźni, ponieważ ich objawy różnią się od klasycznego opisu ataku serca opartego na męskim wzorcu. Jak ja to czytałem, inne rzeczy czytałem, to po prostu oczy mi ze zdumienia się otwierały, szklanki mi się robiły, no bo jak to? Mężczyzna, kobieta powinni być traktowani tak samo. Okazuje się, że nie. Endometrioza, choroba dotykająca nawet 1 na 10 kobiet, tak, bardzo niebezpieczna przypadłość, bywa diagnozowana z kilkuletnim opóźnieniem, a pacjentki nierzadko słyszą, że taka ich uroda, to co mówiłem przed chwilką, lub że ból miesiączkowy to norma. Jaka norma? Podobne historie dotyczą wielu innych dolegliwości, od chorób autoimmunologicznych po zaburzenia hormonalne. Kobiety muszą wielokrotnie tłumaczyć swoje objawy, przekonywać, że coś jest nie tak i walczyć o uwagę w systemie, który nie został zaprojektowany z myślą o ich potrzebach. Mamy męski model pacjenta. Jedną z głównych przyczyn nierówności w opiece zdrowotnej jest brak narzędzi diagnostycznych uwzględniających specyfikę kobiecego doświadczenia zdrowotnego. Przez dekady medycyna opierała się na tak zwanym męskim modelu pacjenta. Wiele procedur diagnostycznych, badań klinicznych i standardów leczenia tworzono w oparciu o męskie organizmy, pomijając różnice hormonalne czy cykliczność kobiecego ciała. W efekcie kobiety trafiają do gabinetów lekarskich z objawami, które nie pasują do podręcznikowego obrazu choroby, co zwiększa ryzyko błędnych diagnoz lub całkowitego pominięcia problemu. Równie poważnym problemem, przepraszam bardzo, coś mi się tutaj pojawiło, muszę to skasować, technika oczywiście i życie w cyfrowym świecie. Równie poważnym problemem jest niedostateczna świadomość zarówno po stronie pacjentek, jak i lekarzy na temat różnic w symptomatologii i przebiegu wielu schorzeń u kobiet. W codziennej praktyce medycznej brakuje narzędzi, które pomogłyby kobietom zidentyfikować niepokojące sygnały w kontekście ich fizjologii, stylu życia czy historii zdrowotnej. Dla wielu pacjentek oznacza to nie tylko frustrację i bezsilność, ale też długie lata życia z dolegliwościami, które są błędnie interpretowane jako stres, przemęczenie lub naturalna część kobiecości. To prowadzi do opóźnień w leczeniu, przewlekłych stanów zapalnych, a w skrajnych przypadkach do trwałego pogorszenia jakości życia. W rezultacie powstaje wyraźna luka między tym, co medycyna oferuje, a tym, czego kobiety realnie potrzebują. W systemie, który zbyt długo ignorował specyfikę kobiecego zdrowia, często brakuje przestrzeni na uważne słuchanie, głęboką analizę i indywidualne podejście. Zdarza się, że kobiety pozostają z pytaniami bez odpowiedzi i objawami bez rozwiązania. Nie dlatego, że nie chcą o siebie zadbać, ale dlatego, że nie mają do dyspozycji narzędzi, które by im to umożliwiały. I to właśnie w tę lukę celuje inicjatywa Finally Me, oferując nowoczesne, rzetelne, dostosowane do potrzeb kobiet wsparcie w postaci analizy dobrostanu intymnego. To nowatorskie narzędzie edukacyjne opracowane przez markę Finally Me we współpracy z 10-osobową Radą Naukową. Od samego początku zależało nam, aby analiza dobrostanu intymnego była nie tylko praktyczna, ale przede wszystkim rzetelna naukowo, mówi Agata Reck, współtwórczyni marki Finally Me. Dlatego stworzyłyśmy ją we współpracy z zespołem ekspertów z Rady Naukowej projektu.
a algorytm został opracowany zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami diagnostycznymi. Chciałyśmy, by kobieta, wypełniając ją, czuła się bezpiecznie, ale też by dostawała informacje, które mają realne znaczenie medyczne. Co ważne, anonimowe dane z analizy będą wspierać badania naukowe nad zdrowiem kobiet, których wciąż jest zdecydowanie za mało. Wierzymy, że tworzymy coś więcej niż narzędzie. Budujemy nowy język rozmowy o zdrowiu intymnym, w którym kobieta ma prawo do wiedzy, zrozumienia i profesjonalnego wsparcia. Bo zdrowie kobiet nie powinno być pomijane, powinno być priorytetem, podkreśla. Merytoryczna ankieta składa się z około 70 pytań, które pomagają kobietom lepiej zrozumieć swoje ciało, nazwać objawy, a także zidentyfikować obszary, które mogą wymagać specjalistycznej konsultacji. Narzędzie nie zastępuje wizyty u lekarza, ale może ją znacznie ułatwić. To szczególnie ważne w kontekście wspomnianego już Gender Health Gap, gdzie kluczowe jest to, aby kobiety miały realny wpływ na proces diagnostyczny i mogły aktywnie uczestniczyć w dbaniu o swoje zdrowie. Zanim stworzyłyśmy analizę dobrostanu intymnego, wielokrotnie rozmawiałyśmy z kobietami, które opowiadały o swoich doświadczeniach z systemem ochrony zdrowia, mówi Monika Kowalewska, współzałożycielka Finale.me. Pojawiały się te same wątki. Wiele kobiet nie wiedziało, jak przygotować się do wizyty, o czym warto powiedzieć, które sygnały mogą być niepokojące. Zrozumiałyśmy, że potrzebne jest narzędzie, które nie tylko pomoże im lepiej zrozumieć własne ciało, ale też pozwoli im odzyskać sprawczość w relacji z lekarzem. Analiza nie stawia diagnozy, ale ułatwia zauważenie tego, co często umyka, drobnych sygnałów, które mogą świadczyć o głębszym problemie. Dla nas to krok w stronę bardziej partnerskiej opieki medycznej, w której pacjentka nie jest bierną odbiorczynią zaleceń, jak najczęściej bywa, i to dotyczy wszystkich pacjentów, kochani, ale aktywną uczestniczką procesu dbania o zdrowie, podkreśla. I tutaj mój wtręt jeszcze raz mówi, słuchajcie, no w marzeniach to byłoby coś takiego, żeby jednak lekarze mieli czas na uświadamianie pacjentów, żeby sami świecili przykładem, żebyśmy mogli rozmawiać, a nie otrzymywać dwie kartki jakichś wskazań z dziwacznymi nazwami, nieludzkimi w tym sensie, że nie docierającymi do nas, do przeciętnych Kowalskich. Nie jakieś epikrezje, jakieś coś, a co to jest epikrezja na przykład? A co to jest to, a co to jest tamto? I tak dalej, i tak dalej. Więc medyczny język, który dla pacjenta kompletnie jest niezrozumiały. Nie każdy ma czas siedzieć w internecie i wygooglowywać poszczególne słowa i tłumaczyć to pisanie na zwykły język ludzki. Marka Finale.me powstała z potrzeby zmiany sposobu, w jaki kobiety myślą o swoim zdrowiu, zwłaszcza w kontekście intymności, cyklu i codziennego komfortu. Dlatego oprócz narzędzia analizy dobrostanu intymnego, marka oferuje również linię bezpiecznych i ekologicznych produktów menstruacyjnych, od organicznych wkładek, podpasek i tamponów, przez kubeczki po bieliznę menstruacyjną. Każdy z tych produktów został stworzony z myślą o realnych potrzebach kobiet, bez zbędnych dodatków, bez szkodliwych substancji oraz bez kompromisów między wygodą a bezpieczeństwem. Uzupełnieniem oferty są suplementy wspierające równowagę hormonalną i łagodzenie objawów związanych z cyklem, opracowane we współpracy z ekspertkami. Jednak Finale.me to nie tylko produkty. To również przestrzeń edukacyjna i społeczność. Miejsce, w którym można zdobyć wiedzę, zadać pytanie bez wstydu, znaleźć wsparcie, nareszcie poczuć, że kobiece zdrowie zasługuje na uwagę, troskę i szacunek. I to byłoby tyle, kochani, jeżeli chodzi o ten artykuł. Oczywiście tutaj były pewne elementy, takie reklamy i tak dalej, ale i w porządku, dlaczego by nie?
Tego nie unikniemy. No w końcu idziemy do sklepów, chcemy, staramy się wydawać pieniądze na najlepsze ewentualnie towary. Ja tylko przypomnę tytuł: Tysiące błędnie diagnozowanych kobiet. Luka w systemie kosztuje ich zdrowie. Artykuł, który się ukazał w Onecie, redakcja Med.Onet 8 kwietnia 2025 roku i zatrzymuje, kochani, udostępnienie. I teraz słuchajcie, pozornie ten artykuł jest tylko wyłącznie dla kobiet. Ta audycja w ogóle i ten artykuł. Ale tylko pozornie. Bo chodzi o nasze partnerki, o nasze matki, o nasze siostry, o nasze towarzyszki życia, żony, kochanki, jak zwał, tak zwał. Od jakości ich życia w dużej mierze zależy również nasze życie. Bo my, mężczyźni, jesteśmy z Marsa, a kobiety są z Wenus. Inaczej myślimy. Nawet mózgi nasze mają płeć. A więc jest płeć żeńska mózgu, jest płeć męska. A absolutnie tak. W jednej ze swoich publikacji, nie wiem, czy tutaj mam pod ręką, akurat chyba nie widzę, a tak, kim jesteś, ja tam pisałem o tym, że faktycznie istnieje płeć mózgu. W związku z tym kobiety inaczej myślą, inaczej odczuwają. Mężczyźni są zero-jedynkowi, jest cel, mamy pójść od punktu A do punktu B, zrealizować swoje jakieś cele i tak dalej, a kobieta jest nastawiona na słuchanie, na uczucia i tak dalej, i tak dalej. Zupełnie inaczej funkcjonują nasze dziewczyny. I dlatego my, mężczyźni, powinniśmy zwrócić na to uwagę, o czym dzisiaj mówiłem. Też nie miałem, kochani, świadomości tego, że tak to się odbywa. Do głowy mi to nie przyszło. A jednak, jak widzicie, cały czas się uczymy. Chodzi o nasze zdrowie, chodzi o zdrowie naszych bliskich. I teraz jest sprawa znowu bardzo poważna. Co z tym zdrowiem? Sytuacja się pogarsza z roku na rok, tak praktycznie mówiąc. I teraz po prostu trzeba być zdrowym, a nie chorować. I jak już zachoruję, to pójdę do lekarza, bo lekarze są różni. Tak jak każdy z nas jest różny. Jest mechanik, samochodowy mechanik, jest fryzjer. Do jednego fryzjera czy fryzjerki ludzie, wystarczy, że raz pójdę, już więcej nie pójdę. Tak samo do kosmetyczki i tak dalej, i tak dalej. Mówię o paniach przede wszystkim. I tak za każdym razem jest. Są nauczyciele, księża i księża. Tym bardziej, że chodzi o medycynę, chodzi o nasze zdrowie, chodzi o nasze życie. A tak prawdę mówiąc, mimo wzrastającego obszaru wiedzy medycznej, z tą medycyną jest coraz gorzej. Bo medycyna nie potrafi sobie kompletnie radzić z chorobami chronicznymi tak zwanymi. A teraz pytanie, dlaczego te choroby są chroniczne? Trwające całymi latami. A medycyna nie zajmuje się wyleczeniem, tylko zajmuje się leczeniem. Oczywiście temat możemy kontynuować i rozważać. Niczego nowego nie odkrywam, wiecie doskonale, o co chodzi. Więc problem w tym, żebyśmy nie chorowali. A żeby nie chorować, to trzeba przedsięwziąć pewne działania. Jeszcze raz wrócę do początku dzisiejszej audycji, gdzie mówiłem o pani Dorocie Gudaniec, która użyła takiego fajnego sformułowania, które powiedziałam: Dorotka, kupuje to. Zaspokojenie metaboliczne. Czyli jeżeli nasz metabolizm, wszystkie przemiany pożywienia w energię, materii w energię i tak dalej przebiegają bez zakłócenia, jesteśmy zdrowi. Ale żeby to przebiegało prawidłowo, to musimy organizmowi dostarczyć wszystko, co jest niezbędne do funkcjonowania. Żeby pojedyncza komórka z tych bilionów komórek, z których się składamy, prawidłowo funkcjonowała, powinna otrzymywać dzień w dzień 70 do 90 składników odżywczych plus woda plus tlen. I powinna szybko wytransportowywać, usuwać produkty odpadowe. Tak jak z całego organizmu. Później. Bo jest mikrokosmos i makrokosmos tego naszego ciała. Tymczasem co my jemy? Jemy produkty do jedzenia, a nie pokarm, nie żywność.
i tak dalej. Wielokrotnie o tym mówię, więc słuchajcie, doskonale o tym wiecie. Niczego nie odkrywam, czego byście nie wiedzieli. Żyjemy w takich warunkach, w jakich żyjemy i co? I mamy się na to godzić. Tym bardziej, jeżeli wiemy, to powinniśmy podjąć pewne decyzje. A więc jest zasada, jeżeli już coś wiesz, tak jak mówi pani Żaneta Gelc, redaktor naczelna Kwartalnika Hipoalergiczni, autorka książki O czym, co ci szepcze brzuch i w ogóle nieprzeciętna osobowość. Dajemy wiedzę, bo pani Żaneta Gelc również daje wiedzę. Dajemy wiedzę i uświadamiamy ludzi, ale jeżeli ktoś usłyszał coś i już coś wie, to powinien coś zmienić w swoim życiu. Z tym, że wielu z nas zatrzymuje się na tym, że ma wiedzę, dowiedziało się o tym, a dobra, to później, a dobra, to się na tym zastanowi, a dobra i tak dalej, czyli nie podejmuje decyzji. A moja taka zasada, gdzieś tam ukułem ją kiedyś, nie podjęcie decyzji, to też jest podjęcie decyzji. No i klops. I dlatego niektórzy umierają wcześniej, niektórzy nie chorują, a tutaj oczywiście, słuchajcie, wcześniej czy później i tak każdy z nas umrze. Podatki i śmierć to są pewniki. Absolutnie, tylko chodzi o jakość śmierci. Chodzi o to, żeby po prostu spokojnie umrzeć w zdrowiu, w sprawności, odejść, a nie umierać przez rok, przez dwa z odleżynami, w odchodach, niedokarmiony, niedożywiony i tak dalej, tak w męczarniach. To jest zupełnie inna para kaloszy. Tymczasem wielu ciągle z nas tego kompletnie nie rozumie, a zwłaszcza młodzi ludzie, którzy są nieśmiertelni. Młodzi ludzie są nieśmiertelni, tak, naprawdę. Przynajmniej takie są moje wrażenia niejednokrotnie. Kochani, będziemy już kończyć dzisiaj tą audycję. Jak zawsze, pozornie to jest pesymistyczne, o czym ja mówiłem, ale wyłówmy elementy optymistyczne. Już coś nowego wiemy ciągle. Ja też byłem zadziwiony. Nie, a czemu ja o tym nie wiedziałem? Nie miałem o tym pojęcia zielonego. Teraz już wiem. Teraz już mogę wiedzieć, jak inaczej mogę, niezależnie od tego, co wiem, mogę traktować moje znajome, moją partnerkę życiową i tak dalej, starać się przynajmniej. To jest bardzo ważne. Można lepiej zrozumieć kobiety. Można im pomóc. I oby do tego doszło. Kochani, na zakończenie, jeżeli uważacie, że ta audycja według Was miała sens, że odkryliście coś nowego, nawet jedno ciekawe zdanie, to proszę Was o poparcie w postaci lajków, w postaci subskrypcji. To jest bardzo ważne, bo algorytmy YouTube'a tak pracują, że oceniają ilość tych lajków, ilość subskrypcji, ilość komentarzy i tak dalej. I wtedy kanał idzie troszeczkę w górę, pomału się pnę, że tak powiem, z tymi subskrypcjami, bo mi zależy, żeby ta wiedza w ogóle docierała do jak najszerszej grupy ludzi. A więc proszę Was o to i o aktywność wszelką. No i to jest wszystko. Wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się. Najlepszego dla Was. Do następnego spotkania. Papatki.